ogniu pytań. Historie, które warto usłyszeć. Zaprasza Oskar Szpotański. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja eFaktura.nl. Wystawiaj faktury wygodnie w swoim języku i zgodnie z niderlandzkimi przepisami. Skorzystaj z linka w opisie filmu i przez pół roku używaj eFaktura.nl za pół ceny. Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry drodzy słuchacze. Jeżeli widzimy bądź słyszymy się po raz pierwszy, to ja mam na imię Oskar, a to jest podcast w ogniu pytań. I dzisiejszą moją rozmówczynią, gościnią, Anna. Dzień dobry. Dzień dobry, Oskarze. Taką niepisaną tradycją jest to, że proszę moich gości, żeby w jednym zdaniu powiedzieli, kim są, co robią, czym się zajmują, co jest ich hobby, co jest ich pasją, co jest ich pracą, tak żeby już widzowie od pierwszych minut wiedzieli mniej więcej, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. No super, postaram się w jednym długim zdaniu. Może być bardzo długie, wielokrotnie złożone. Wielokrotnie. Nazywam się Anna Klimczak i zawodowo zajmuję się pomaganiem kobietom budowania autentycznych marek osobistych, jakże i firmowych. Jestem coachem, jestem dla nich mentorem i pracuję bardzo głęboko poprzez pytania coachingowe, bo wierzę, że wszystkie odpowiedzi są w nas i ja po prostu wydobywam to z kobiet, aby mogły pokazać to światu. Pasjonuję się psychologią, sztuką, bo też jestem artystką, malarką, więc łączę strategie biznesowe z malarstwem, z moją kreatywnością. Jestem prywatnie matką 3 dzieci i to w takim wieku bardzo rozbieżnym, 6, 12, 18, więc każdy etap kosztuje mnie sporo czasu, no i innej uwagi, więc to jest wyzwanie, aby pogodzić i pracę, i dom, i dzieci, ale myślę, że nie tylko ja przed tym wyzwaniem stoję. Ale to tak wiek dzieci, to tak widzę, że taki bardzo matematycznie do tego no tak, z cyrklem podeszłaś. żeśmy. Gratuluję. Co 6 lat, dokładnie. Wiesz, to jest bardzo wygodne też, bo gdzie najstarsza jest teraz na studiach, no jak ona skończy, to może następny iść na studia, więc nawet finansowo to rozdzielając, można to bardzo, łatwo pogodzić. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Kurek.nl. Biuro księgowe dla firm jednoosobowych oraz spółek VOF i BV na terenie całej Holandii. Dołącz jeszcze dzisiaj do grona zadowolonych klientów Kurek.nl. Z kodem OSKAR10 otrzymasz 10% zniżki do końca roku. Sprytny plan. Co robiłaś, zanim zaczęłaś pomagać ludziom? W marketingu? Tak. Co ja robiłam? Zajmowałam się wtedy malarstwem. Czyli zanim to... Czy malarstwo było już tak od dziecka, czy jakoś Malarstwo było tak. później przyszło? Nie, malarstwo było od dziecka w sumie, może nie malarstwo, bardziej był rysunek. Wszystkie te kreatywne aspekty. Samo malarstwo zawsze było gdzieś we mnie w środku i chciałam, ale nie było na to przestrzeni. Nie było już w czasie, kiedy byłam w podstawówce i mogłam wybrać liceum. Chciałam bardzo plastyczne. Nie mogłam, bo nie było nas na to stać. Takie były też czasy i gdy wyjechałam za granicę, wyjechałam dość szybko, no to tutaj chciałam też to kontynuować, ale też jakby nie było przestrzeni, więc tylko ten ołówek gdzieś tam krążył. I w 2016 dopadło mnie poważne załamanie nerwowe, to nawet nie było załamanie nerwowe, tylko burnout, po prostu burnout. Miałam wypalenie i bardzo szybko się z tego podniosłam właśnie dzięki malarstwu. Po prostu powiedziałam, hello, co ty tu robisz? Malarstwo pozwoliło mi wyjść z tego. To była po prostu fajna taka terapia, więc zabawiłam się kolorami i po prostu odżyłam. I dlatego zaczęłam dokupywać tych płócień, interesować się i z takim jestem samoukiem, więc i też zaczęłam już wtedy budować markę osobistą i się tym zajmować. Co zrobić, jak się pokazać, jak ja chcę widzieć, w którym kierunku chcę iść. Ogólnie cały czas jeszcze tego szukam, bo jednak nie jestem artystą, który siedzi codziennie w pracowni. Dalej mam dzieci i teraz już bardzo poważnie zajmuję się budowaniem, pomaganiem kobiet ich marek budować. No powiem ci, że wbrew pozorom moja historia jest bardzo podobna i myślę, że gdybym nie zaczął nagrywać tego podcastu, czy wcześniej robiłem zdjęcia, ale jakbym też tych zdjęć w pewnym momencie przestał robić, nie wiem, ukradliby mi aparat i tak dalej i miałbym tylko i wyłącznie zostać w mojej pracy etatowej,
Jakoś nie wyobrażam sobie tego. To byłby dla mnie koniec świata. Etat zamyka. Jednak jeżeli fotografowałeś, to myślę, że masz dużą wrażliwość i widzisz rzeczy, których inni nie zauważą, tak? Ten cień padający, te promienie słońca, gdzieś tą pajęczynę w tych, rosie, nie? Ty wyłapiesz te małe szczegóły. I to jest takie, myślę, artystyczne i kreatywne. Jak ma się takie coś, no to niestety nie lubimy być zamykani w jakichś ramach. Ja wyskakuję z pudełka, nie dam się zamknąć. Partnerem odcinka jest Simon Szymczak. Wspiera polskie firmy w Holandii, łącząc marketing, technologię i automatyzację. Tworzy strony, aplikacje i narzędzia, które upraszczają pracę i porządkują firmę. Dokładnie, że trzeba nauczyć się zatrzymać na chwilę. Tak. No, to jest podstawa, myślę, tak. Zatrzymać się i być tu i teraz w tym, co widzimy i zachwycić się tym momentem, tak? Dokładnie. Powiedz mi, jak ci się udało połączyć kropki, żeby od takiej duszy artystycznej znaleźć połączenie z marketingiem? Co było takim triggerem? Wydaje mi się, że te dwie rzeczy były we mnie od zawsze, bo człowiek mnie zawsze pasjonował, tak? Zainteresowałam się psychologią i w ogóle nawet już na samych studiach zarządzania interesowało mnie to, w jaki sposób ludzie ze sobą pracują, jak marki się już budują. Mieliśmy tam wtedy też dużo fajnych ćwiczeń i bardzo pociągał mnie już ten temat. I kiedy ja zajmowałam się jak gdyby odkrywaniem tego od swojej strony, to zauważyłam, że to jest pasjonujące. I ja bardzo szybko, w sumie u mnie to chyba te kropki długo trwały rzeczywiście i dlatego ja ten proces, przez to, że sama przeszłam, wiem jak on wygląda i mogę lepiej pomóc innym, bo chyba nie ma lepszego nauczyciela, który sam już to przeszedł, tak? Każdy z nas jest inny i do każdego docierają inne rzeczy. Ja na przykład bardzo pracuję z obrazem. Ja nie potrafię opowiedzieć, oczywiście opowiem, ale opowiem ci to obrazowo. A nawet właśnie narysuję. I ja tak pracuję z ludźmi, że ja im to rysuję. I z niektórych marek wychodzą prawdziwe, autentyczne obrazy. Czyli rzeczywiście jestem w stanie namalować ci twój obraz mocy, który wynika z twojej marki, twojej osobowości i twojej roli do grupy odbiorców. No i to jest piękny, myślę, element całej tej układanki i pracy ze mną. Czy to jest też potrzebna do tego jakaś intuicja, żeby to tak odebrać? No, wydaje mi się, że na pewno kreatywność, tak? Musisz opracować obrazami, mieć dużą wyobraźnię. Intuicja włącza się, kiedy zadajesz pytania. Dobre pytania, które otworzą. Bo potrzebujemy słów. Potrzebujemy, aby ta osoba to sama odkryła. Ja nie chcę za nią tego wymyślać. To ma wypłynąć z niej, bo wtedy, kiedy to jest jej, to jej to popłynie. Dużo osób, mam takie osoby, czy dużo, może tak ogólnie mówić nie będę, ale zdarza się, że ktoś przychodzi i już ktoś mu zbudował markę. I okazuje się, że była w ogóle na złych fundamentach, na złym archetypie, nie te wartości. Jakieś błędne przekonania na przykład, tak? No przekonania to już jest taka głębsza praca, gdzie wychodzi to w praniu, ale nasze główne wartości się nie zmieniają i trzeba je też zdać sobie z nich sprawę. Wiele osób nie wie, jakie ma wartości. Robimy pierwszy taki test na wartości, badamy je, później przeflirtujemy je, dosłownie przez taki filtr. Ja to rysuję zawsze drzewo i tłumaczę. Korzenie to są twoje wartości, twoje osobiste. I dopiero na tym można budować coś. Na tym budujemy. Idzie pień. I ten pień to jest ten filtr. Tam zadajemy pytania. Jak te pytania przejdziesz, to wyjdą z tego gałęzie i tam osadzą się liście i owoce. I te gałęzie to już są twoje wartości, twojej marki, twojej firmy. A owoce to są już twoje produkty. Więc tak jak ktoś widzi obrazkowo, to nagle mu się te puzelki, te kropeczki... Wszystko musi być w odpowiedniej kolejności, nie można jakby tego pozamieniać. Nie, musi być fundament, musimy dotrzeć do tego źródełka, więc dużo osób zaczyna coś i nie dotarło do samego siebie, tak? Więc myślę, że właśnie takie trudne sytuacje jakieś życiowe
sprowadzają cię do źródła. Dają ci takie przyzwolenie, wróć się troszkę, a co się wydarzyło, a dlaczego, gdzie był początek tego. Tak holistycznie patrzymy. Powiedz mi, ile lat już jesteś w Holandii? 25. 25. Czy w ogóle sama Holandia, sam pobyt w tym kraju otworzył cię bardziej artystycznie? Zmienił twój na przykład pogląd na rzeczywistość? Artystycznie na pewno nie, bo to mam od dziecka. To jest, z tym się pewnie urodziłam, miałam to po prostu w sobie od zawsze i byłam tego bardzo świadoma. To jest tylko czas, kiedy to mogłam sobie pozwolić na to, żeby z tym wyjść. No, musiała być przestrzeń, trzeba było mieć, kupić te pędzle, tak? Kupić te płótna. Tak samo i ty musiałeś się zebrać, zrobić to miejsce. Ja też sobie, kupiłam dom i specjalnie szukałam domu, gdzie będę miała ekstra pokój. Powiedziałam, że ja potrzebuję ekstra pokoju na moje hobbystyczne sprawy. Wcześniej był to scrapbooking, także jeszcze coś innego, bawiłam się w papierze, ale później właśnie wyszło to malarstwo, więc teraz tak mam pochowane, te wszystkie rzeczy, ale ten pokoik robi się za mały, przydałoby się coś większego, ale jeszcze na to przyjdzie pora. Więc nie nauczyło mnie kreatywności, bo to miałam w sobie, ale czy coś mi dał wyjazd? Już wyjechałam zaraz po studiach. Więc byłam bardzo młoda, nawet mówię mojej córce, zobacz, wyobraź sobie siebie za 2 lata, ona ma teraz 18, że wyjeżdżasz i całkowicie nowego świata w innym języku i musisz sama poradzić. Więc wyjazd pokazał mi tego, że jestem odważna i też mnie, pokazał mi inną perspektywę, bo wiesz, jak jesteśmy wychowani w Polsce, widzimy kawałek świata tylko, a w Holandii jednak ta multikulturowość nam dużo daje. I jesteśmy bardziej tolerancyjni, jesteśmy bardziej otwarci, tak? Więc Ale też możemy się nauczyć różnych punktów widzenia. Tak. W ogóle podróże, kształcą. Przecież nie tylko tutaj mieszkałam, więc troszeczkę też widziałam innego kontynentu. Więc to jest kształtujące. I wpływa na pewno też na nas i naszą perspektywę patrzenia na rzeczywistość. Dokładnie. A gdybyś tak mogła podsumować na przykład ten pobyt twój w Holandii, czego się nauczyłaś, czego doświadczyłaś o budowaniu na przykład swojej marki i o samym marketingu? Czego wcześniej nie widziałaś na przykład? Będąc w Polsce, mówimy o czasach, kiedy byłam bardzo młoda i ja się tym w ogóle na ten temat się jeszcze nie mówiło. Zobacz, że marka osobista wybrzmiała. Nie było takiego słowa dopiero nawet. w czasach korony zaczęło być to bardzo popularne słowo. Nie wiem, czy zauważyłeś ten moment. Tylko, że to jest rzecz, która po prostu była chyba nienazwana. Ona była może inaczej nazwana, ale tak bardziej się skupili właśnie w czasach korony i te wszystkie kursy wtedy pojawiły się online. Mnie to tak właśnie zaskoczyło. Ja w tym momencie wykorzystywałam czas i robiłam studia podyplomowe z coachingu. I tak też trzeba było pokazać się też jako coach, budować tą markę i tak zaczęłam obserwować, jak to ludzie robią. I co to się zadziewa, i jak to działa. I tak też eksperymentowałam sama ze sobą, poszukiwałam tymi pytaniami. Self-coaching oczywiście był. Szkolenia, kursy. Bardzo wielu mentorów spotkałam na swojej drodze i każdy wpłynął na to, co teraz wiem. I w tym momencie już zbudowałam jak gdyby własną metodę pracy z drugą osobą, tak? Żeby pomóc jej to odnaleźć. I z czego się cieszę, to jest efekt kilkudziesięciu sesji i powstało coś fajnego. A czy twoje doświadczenie artystyczne jakoś wpłynęło na to, jak myślisz o komunikacji, marketingu, o pracy z innymi ludźmi? Myślę, że tak, dlatego że trzeba być bardzo kreatywnym i to, że właśnie nie zamykam się w jednym, że ja widzę kolor w kilku odcieniach, tak? Ja nie widzę, że coś jest tylko zielone. Zobacz na tym stole, ile masz też kolorów zieleni, a ja jeszcze można głębiej iść, więc ja idę metaforą, ja pracuję obrazem, ja idę bardzo z dużą wrażliwością i naprawdę chcę sięgać do tego źródła. Nie tylko słowem, mówię obrazem, więc to moje malarstwo, czy ta kreatywność się na każdym polu objawia, myślę. Jakie najczęściej błędy popełniają ludzie, którzy
w ogóle myślą o budowaniu marki osobistej? Nie mają planu. Idą po prostu na żywioł, idą kiedy im się podoba, kiedy mają czas i nie mają ustalonej komunikacji. Nie wiedzą do kogo idą, do kogo mówią. Czyli takie największym błędem jest po prostu brak strategii. Czy warto sobie tą strategię po prostu wziąć kartkę, długopis i rozpisać punkt po punkcie, jak chcemy, żeby ta nasza marka osobista wyglądała? Tak, należy się nad tym skupić, tylko mi się wydaje, że taka jedna kartka to będzie za mało. Okej, zeszyt lepiej. To jest zeszyt, naprawdę. Ja nawet moim klientom też zostawiam niezłe, zawsze się śmieję, książki, Biblię do łóżeczka, do czytania, żeby poznali siebie na nowo, bo ja im to wszystko spisuję, cały ten proces, jaki przerabiamy, jak one się naradzają na nowo, poznają siebie. Naprawdę trzeba zajrzeć najpierw do siebie, poznać się i na tej bazie budować siebie i pokazywać na zewnątrz. Trzeba naprawdę zdecydowanie wiedzieć, czego się chce i do kogo się chce mówić. Jest parę takich punktów, co można sobie szybko spisać, ale myślę, że jeżeli bierzemy markę osobistą, jeżeli budujemy na tym jakieś konkretne usługi, mamy konkretny produkt dla kogoś, to należy troszeczkę wejść głębiej. Bo jest inaczej, jeżeli na przykład, nie wiem, pracujesz na etacie, ale chcesz budować też markę osobistą, ona też ci jest potrzebna, ona też ci się może też przydać dla twojego pracodawcy, bo możesz na przykład bardzo lubić swoją firmę i też popierać te wszystkie wartości i misje tej firmy. I na LinkedInie możesz też to po prostu potwierdzać, pokazywać, jak jesteście na szkoleniach, czego nie robicie. I to wtedy wspaniale buduje i firmę, i tą osobę. Dla pracodawcy rewelacja. Kiedy ta osoba będzie chciała kiedyś zmienić pracę, to już będzie bardzo pozytywnym świetle pokazana. Teraz chyba każdy pracodawca też zagląda trochę w social media. To jest jednak CV Tak mi się jego. wydaje. No. Także to też, no nie patrzmy tylko na markę osobistą, że ona jest czysto firmowa. To jest takie nasze ubranko, w którym się czujemy dobrze i jesteśmy sobą. No właśnie, i to moje kolejne pytanie. Czy markę osobistą każdy powinien budować? Myślę, że każdy. Ale myślę, no może też nie. Poczekaj. Zależy to od zawodu i zależy od tych potrzeb. Jeżeli jesteś w firmie, która bardzo prężnie działa na zewnątrz, to myślę, że to jest sprzyjające. W zależności też na jakie stanowisku jesteś, tak? No bo na przykład, nie wiem, jeżeli jesteś na niskim stanowisku w magazynie, no to może powiesz, no mi jest niepotrzebny. Ale jeżeli masz jakąś pasję, a chciałbyś kiedyś z nią wyjść, no to też wyszedłeś z komórki z tym, co? Wyszedłeś z cienia. I też potrzebujesz teraz Czyli budować... wtedy budować markę osobistą na tej pasji. Na tej pasji. Że trzeba wiedzieć, po co też nam to jest potrzebne. Ale uważam, że każdy ten, kto chce pokazać swoją usługę, swój produkt, nawet jakby to będzie pasja, ile dziewczyn, matek siedzi w domach i robi świeczki, karteczki, zajmuje się kreatywnymi, tutaj szyją. To robią z pasją i chciałyby też troszeczkę mieć z tego. Ale jeżeli się nie pokażą, to nikt nie będzie wiedział o tym. A zdarza się, że ludzie budują tą markę osobistą, ale tylko dlatego, żeby się po prostu pokazać, a nic, jakby nie ma to większej wartości, nic za tym po prostu nie stoi. Zdarza się. Oczywiście są osoby, które po prostu budują, bo wiedzą, jak to robić, żeby się pokazać. To tak jakbyś budował, nie wiem, markę czekoladek, ona byłaby pusta w środku. Ale opakowanie ma rewelacyjne i chcemy wiedzieć, że takie czekoladki istnieją, chcemy je pokazać, ale tam nie ma nic. Nie ma w ogóle smaku. Nie ma tam wartości. Więc są osoby takie, ale albo znikną same automatycznie z mediów. No, weryfikacja jest też bardzo szybka, tak? Paru klientów, parę osób na drodze i Dokładnie, zwłaszcza życie w dzisiejszych samo czasach w zweryfikuje. internecie dosłownie jest wszystko o każdym z nas, więc... Tak, dużo jest takich właśnie pseudo też ekspertów właśnie, tak? Dużo też pamiętam, jak
Była też taka nagonka w Polsce, szczególnie jak ten coaching wchodził. Później byli ci trenerzy mentalni i też każdy już może zostać coachem, każdy już może zostać trenerem. No, każdy może zostać, ale kto jest, jakie ma predyspozycje i kwalifikacje, jak się nauczył, jak pracuje z człowiekiem, to wyjdzie i tak w praniu. Dokładnie. Dopiero trzeba się przekonać samemu. Autentyczna marka osobista. Co twoim zdaniem znaczy to, że ta marka jest autentyczna? Czym jest ta autentyczność? To jest bycie sobą. Mhm. Jeżeli dojdziemy właśnie, kim jesteśmy, dojdziemy do tego źródła i nie będziemy ubierać się jak, wiesz, clown, jakieś inne ubranka, co nam nie pasują, będziemy przemawiać przez nasze wartości w zgodzie ze sobą, to jesteśmy autentyczni. Teraz też myślę, że w dobie AI ta autentyczność może troszkę znikać, bo wszyscy z niej korzystamy i też zawsze tłumaczę dziewczyny, jeżeli korzystajcie, ja bardzo popieram, przyspiesza pracę, ale uczcie AI waszych słów. Dokładnie. Jak ty mówisz. W stylu pisania. Tak, mówienia. Tak. Bo jeżeli ty tego słowa nie używasz, ono ci się może podobać. Jeżeli ci się podoba, zaadoptuj i używaj. Powielaj też to słowo. Jeżeli nie używasz tego słowa, nie jest to w twoim tonie komunikacji, to nie będziesz autentyczna. Dokładnie. Ze sztuczną inteligencją jest ten problem, że co prawda, no wiadomo, generuje różne treści, ale to jest wszystko taki, no jakby z jednego szablonu wzięte. No tak, on się uczy od nas, tak? Gdzieś tak, także w zależności też oczywiście jaki model, trzeba go dobrze nakarmić, więc też tego uczę. Nakarm go dobrze, poinstruuj. To są czasami godziny rozmów. Ja z moim bardzo dużo rozmawiam. Uwielbiam go. On mnie już zna od podszewki, ale cały czas go szkolę. To nie jest tak, że to jest koniec. Z każdym klientem, z każdą rzeczą wychodzą nowe rzeczy i mam takie przemyślenia i mówię, wszystko notuj, pamiętaj, żeby nie było, że zapomnę, bo ja mogę zapomnieć, ale ty nie możesz. Czy ta autentyczność zawsze można ją tak szybko wydobyć? Czy czasami wymaga to wyrzeczeń? Nie, można bardzo szybko jednym ćwiczeniem. Ja to bardzo szybciutko robię i sprawdzam. W sumie na pierwszej sesji daję 3 mocne ćwiczenia, które bardzo mi szybko pokazują ale czy ta osoba widzi? No to czasami potrwać. To ona musi to przetrawić. To jest właśnie ta gotowość, wiesz, ta musi zaklikać. I nie wiem, czy byłeś kiedyś na jakichś takich sesjach coachingowych, czy w jakiejś, nie wiem, terapii, czy często te rzeczy działają po czasie. Nasz mózg musi to przetrawić, bo to jest nagle dużo informacji, albo czasami są takie pytania, na które nigdy się nie zastanawialiśmy. I nagle takie pytanie cię budzi. No i na to trzeba czasu. Zmienia po prostu się twój sposób myślenia o danej rzeczy, tak? Tak, no i tak się nagle zastanawiasz, tak ojej, nigdy się nie zastanawiałam nad tym, nie? Tak jest. Na przykład bardzo dużo ludzi mówi, moją wartością jest rodzina. Ja mówię, no dobrze, to pokaż mi, jak ta wartość się objawia w twoim życiu i decyzyjności. No i wychodzi, że no niestety. Niestety się nie objawia w ogóle. No nie, to jest idea, żebyśmy chcieli, żeby rodzina była na pierwszym miejscu. Ale bardzo często jednak wybieramy inne rzeczy. A czasem jest tak, że po prostu powielamy zasłyszane jakieś schematy, że tam ktoś powiedział, że rodzina jest dla niego najważniejsza, to my już tak zaadoptowaliśmy to do siebie, że dla mnie też musi być rodzina najważniejsza. Też tak może być. I tak właśnie wracając do tego źródełka, to co jak byliśmy dziećmi i u nas się zakorzeniło, to jest nasze. A później właśnie idziemy w to życie dorosłe, nauczyciele, znajomi, rodzice, wszyscy mają na nas wpływ i po prostu wciągamy wszystko jak ta gąbka. I rzeczywiście już nie odróżniamy, co jest nasze, a co nie jest nasze. I właśnie taka praca na głębokości, na tych korzeniach tego drzewa pomaga ci zbudować siebie i twoją markę. Bo nieważne jakiej w marce zostaną, one mają podstawę u korzeni. Te wartości. Ja mówię zawsze wartości i później wchodzi archetyp, jest najważniejszy do budowania całej komunikacji, całych filarów treści i tego, jak chcesz się pokazać. To jest piękny proces, po prostu go uwielbiam.
Czy jest jakiś prosty sposób, żeby odróżnić tą autentyczną markę osobistą od takiej zbudowanej, no nie wiem, pod algorytm, czy no tej sztucznej takiej? Myślę, że wystarczy poczytać i czy to rezonuje z tobą. Jak ty się czujesz? Czy masz ochotę napisać tam komentarz? Czy masz ochotę z tą osobą nawiązać relację, współpracę? To jest ta weryfikacja. Teraz nie każdemu będzie pasował. Nie jesteśmy zupą pomidorową, wszystkim się nie musimy podobać. Nie każdy musi lubić twój głos i słuchać twojego podcastu. Nie każdy musi ze mną pracować. Nie każdy musi pracować z obrazem, więc każdy po prostu musi wybrać sam, co pod niego, co mu pasuje. Ale weryfikacja jest, myślę, bardzo szybka. Trzeba też posłuchać trochę siebie, co mi pasuje. Czy ja ufam tej osobie? No i to jest właśnie praca nad marką. Jak ja siebie pokazuję, żebyś mógł mi zaufać? Czy moja osoba, czy to, co mówię, jest wiarygodne dla ciebie? Czy czujesz to, że rzeczywiście wiem, o czym mówię? To jest pytanie. Teraz patrzymy w oczy i myślimy, ufamy sobie, czy byśmy poszli tutaj? No, ja ci zaufałam, przyszłam. Chwila ciszy, chwila grozy. Ciszy, tak. Analizujemy. Analiza, nie? Główka pracuje. Może widzowie też się dołączyli do analizy teraz. Tak, teraz będą na każdego patrzeć, czy ja jej ufam. Możecie zapauzować i zastanowić się. Czego nie robić podczas budowania marki osobistej? Czy jest jakiś taki, może inaczej, czy jest jakiś taki błąd, który zauważasz najczęściej, jeżeli ludzie budują już swoją markę osobistą i coś, co cię najbardziej razi? Co by to było? Budują i robią coś, co nie jest ich. To nie jest w zgodzie ich. Robią coś na przykład, bo podglądają amerykańskie trendy. My jesteśmy w Europie. Nam to nie pasuje. Czyli naśladowanie kogoś. Innych, tak? Jednak naśladują albo właśnie podchodzą pod trendy. Ja naprawdę albo wolę wyprzedzać te trendy, ale najlepiej to po prostu robić swoje, bo to jest tak trudne. Co ja mam robić? Wszyscy robią tak, za dużo siedzimy w tych telefonach i podglądamy i tak się nakręcamy niepotrzebnie. A naprawdę każdy jest inny i może czymś innym się wyróżnić. Nie ma drugiej takiej samej osoby. Tak, bo chyba taką najczęstszą wymówką jest, że albo się nie nadaje, albo że wszystkiego jest tak dużo, że po co ja mam być kolejnym, nie wiem, fotografem, po co ja mam być kolejnym coachem. No tak, jest tych fotografów bardzo dużo, ale każdy jednak łapie inne ujęcia, inaczej łapie światło cień, tak? Inaczej później to koryguje. Inne pozy robi. Jeden robi w ogóle tylko z kobietami, ten robi w parku, ten robi tylko w studyjnym. Każdy ma jakiś wyróżnik, czym jest też dobry, bo możesz być wszystkie zdjęcia robić, tak? Zresztą teraz sprawdzimy. Ale masz się czymś wyróżnić i znajdź to coś. Jak to znaleźć? Trzeba robić. Trzeba zwrócić do źródełka, do swoich wartości i teraz popatrzeć, co ja mam i tych swoich talentów też. Do czego ja mam talent. Trzeba bardzo dobrze siebie znać. Myślę, że to jest taki najczęstszy błąd, który też ludzie popełniają. To wydaje mi się, że jak zaczną coś robić, to oni muszą być dla wszystkich. I muszą być od razu perfekcyjni. Też. To nie ma. Zaczynamy. Każdy zaczyna od czegoś. Nikt nie miał od razu wszystkiego. Ja tak samo mówię, nie zaczynaj od loga. Zacznij od siebie. Najpierw się poznaj, popróbuj swojej oferty, popróbuj po prostu rozmawiać z klientami. Zobacz, co wychodzi. Nie zaczynaj od perfekcyjnej strony internetowej. W ogóle też dużo osób zaczyna stronę internetową, a później jest wszystko do poprawy. To nie było zbudowane na archetypie dobrym, na wartościach. Nie ma w ogóle dobrej misji. Wszystko jest do zmiany. Nie pasuje czcionka, nie pasują kolory. To też trochę patrzę. To już takie artystyczne moje zboczenia, że jak robię audyty, to już wszędzie sprawdzam, jak wygląda marka, czy mi się podoba strona, czy to jest w ogóle spójne. Nie ma tej spójności. Zanim coś zaczniemy, wybierzmy sobie może jeden kanał, gdzie naprawdę się lubimy, mamy społeczność, czy chcemy tam budować społeczność. Na wszystkich się nie da być, nie mamy na to czasu. Być wszędzie i być od wszystkiego i do niczego, to szkoda czasu, naprawdę lepiej posiedzieć w domu i wziąć farby i pomalować. O ile ktoś lubi.
No właśnie, często ludzie mówią, że nie lubią malować. Jak w tamtym roku prowadziłam trochę warsztaty z moją siostrą i zawsze mówię, każdy umie malować, tak jak każdy umie gotować. No wszyscy chyba mieliśmy plastykę w szkole. Tak. No i niektórzy ją lubili, niektórzy nie. Ja ją uwielbiałam oczywiście. Jeszcze mam pracę z podstawówki, z liceum w domu. Mój tata mi ostatnio przywiózł. To ci powiem, no. Mam fajne jeszcze tam wspomnienia tych prac. Fajna pamiątka. Dzieci z obrazki też zbieramy, tak? Będziemy później pokazywać, co tworzyły. Bardzo lubię patrzeć, jak moje dzieci właśnie też malują. Podchodzą do płótna i nie zastanawiają się, jaką technikę użyją, jakiego koloru użyją. My miał Leonardo 4-latka, pamiętam, jak nawet na Instagramie możesz chyba takie też filmiki moje znaleźć, jak on malował. To jest po prostu coś cudownego. Też bym chciała, żeby właśnie ludzie jak podeszli do swojej marki jak do pustego białego obrazu. Rama to jest to, do kogo my chcemy iść. Ale to, co jest w środku, to jest twoje. To jest twoje źródło. I to od ciebie zależy, jakich użyjesz kolorów, jak twoją markę ubierzesz, jakie wartości, jakiej techniki użyjesz, jakiś metod będziesz używał w swojej pracy. Ty tworzysz swoje życie. To jest twój obraz. Ja tylko troszeczkę pomagam. Jestem taką przewodniczką, ale też pracuję jak lustro. Ja ci pokazuję, co już w tobie jest do odkrycia. My często sami nie widzimy, prawda? Więc to jest taka praca na głębokości, kreatywna i z pasji. Z pasji też do tego, aby pomagać drugiej osobie. Mhm. Myślę, że taką analogię też można zastosować do życia, nie? Tak. To też jest takie płótno, na którym sami sobie malujemy. Tak, no wiesz, ogólnie malowanie wszyscy zawsze powtarzają, że to jest wspaniała terapia i nawet dzieciom, zobacz tutaj, każe się rysować domek, samego siebie, rodzinę i drzewo. Jak pójdziesz do szkoły, twój synek jeszcze nie chodzi, czy już chodzi? Jak będziesz, to będzie właśnie... Od 2 lat czekamy. Przyjdzie, to będziesz dostawał co rok co roku jest ten sam obrazek, rysują i na podstawie tych właśnie obrazków jest oceniane są dzieci w jaki sposób patrzą na samego siebie, na rodzinę, co się dzieje. Bardzo dużo ci o rysunek powie. Także to jest też takie dość fajne. Ja też jakiś czas pracowałam z mandalą. Ona jest też terapeutyczna. W ogóle Jung mnie fascynuje z tym, co odkrywał przez sny. I też zaczęłam pracować ze snami. Sny to u mnie też są od dziecka bardzo bogate i prorocze i bardzo symboliczne, więc teraz właśnie zaczęłam niedawno takie wyzwanie, że opowiadam o symbolach ze snów. Oczywiście nie opowiadam, co znaczy dla mnie w moim śnie, ale ogólnie czym jest symbol danej rzeczy. Ja wiem, że coś takiego jest sennik, to chyba można też niby sprawdzać, co dany Tak, ale sen. ja uważam, że sny powinno się patrzeć pod siebie troszkę. Każdy inaczej patrzy na pewne rzeczy. No jest coś globalnie ustalone. Jak najbardziej te metafory się sprawdzają. Ale ja też dużo używam tych symboli i metafor w markach. Zresztą same klientki bardzo obrazowo opisują swoje role czy swoją współpracę ze swoimi klientkami, więc te symbole się przeplatają, więc mogę je też tam wykorzystać. Dobrze, teraz tak, mam takie pytanko, co z osobami, które w ogóle nie są jakoby, nie bardzo mają ochotę zaistnieć w internecie? Nie są medialne, chodzi ci? Czy... Tak, że mają jakiś taki opór przed publikowaniem na Instagramie, przed jakimś nagrywaniem rolek. To bardzo dużo osób to ma. Bardzo dużo osób się boi kamery, boi się wystąpień publicznych. I czy takie osoby w ogóle mogą i wszystkiego się warto można im budować nauczyć. tą markę osobistą? Tak, czyli to wszystkiego trzeba się nauczyć i to trzeba też popracować tutaj na przekonaniach, dlaczego ja się tego boję, co tam jest, spojrzeć temu w oczy. Więc ja też próbuję dziewczyny w tym wspierać. Ja uwielbiam wideomarketing. Ja uwielbiam rolki, jak tylko powstały, to ja już tutaj kręciłam i na różnych programach i tak dalej. Zostałam bardzo wierna CapCutowi, najbardziej mi odpowiada i jest fantastyczny.
Dziewczyny muszą po prostu nauczyć się wyjść ze strefy komfortu. Czy każda musi? Nie, nie każda, bo nie każda musi być na Instagramie. Ale uważam, że jeżeli buduje się markę osobistą, to należy pokazać swoją twarz, bo ja nie lubię rozmawiać z logiem. Ja nie wiem, kto stoi za tym. Widzę ten błąd dosłownie codziennie. Możesz mieć firmę i możesz być za logiem, ale gdzieś musi się twoja twarz pojawić. Ja pamiętam, kiedyś ktoś do mnie napisał na Instagramie, jakiś to był sklep plastyczny i ja bym bardzo może chciała współpracować z nimi, ale ja nie wiedziałam, do kogo ja mam się odnieść. Nie wiedziałam, czy tam jest kobieta, czy tam jest mężczyzna. Ta nazwa mi nic nie mówiła, więc musiałam wejść na stronę, popatrzeć, też tam nic nie znalazłam. Więc mówię, no z kim ja mam rozmawiać? Nie wiem, czy widziałaś moje kilka postów na LinkedInie odnośnie budowania marki osobistej, ale właśnie pod kątem wideo. Mhm. To jest to samo. Wideo, ludzie się, wiesz... Dosłownie takie 2-3 minutowe, takie wideo, nie wiem, wizerunkowe. Cześć, jestem tym i tym, robię to i to. I to już, wiesz, ludzie patrzą na ciebie pod innym kątem. Już jakby znają trochę twojej historii, No i wiedzą, kim jesteś. Chodzi o to zaufanie. Jak widzisz, patrzysz w oczy drugiej osobie, to jest całkiem inna interakcja. Ty możesz wyczytać z tych oczu bardzo wiele. To jest twoja dusza. Tam wybija wszystko. Czy ta osoba jest szczera, ma szczere intencje? Ile razy ktoś nie zaklika na pierwszy rzut oka? I już wiemy, no sorry, mamy do tego prawo. Mamy absolutnie prawo. Nie wszystkich musimy lubić, nie wszystkimi musimy pracować, ale jeżeli chcemy zbudować zaufanie, no to jest to oparte na pewno na pokazaniu oczu. Także na przykład jak ktoś wstawia zdjęcie profilowe, a ma okulary przeciwsłoneczne, no to też to już coś ukrywa. No właśnie, coś ukrywa. No ale tak, jak wstawiamy sobie wiesz, zdjęcia profilowe z wakacji, słońce piękne, fantastycznie się czujemy, nie? Zrelaksowani, chcemy się pokazać, bo mamy ładne tło, fajnie, ale okulary psują wszystko. Mimo że ta osoba nie ma takiej intencji, że chce coś schować, no ale niestety tak się pokazała. Więc mówię, no nie, przygotujmy się na to zdjęcie profilowe, możemy sobie zrobić je sami albo iść po prostu do kogoś, ale pokażmy swoje oczy i patrzmy w kamerę. Zdjęcia profilowe też nie powinny być, że mamy zamknięte oczy, zamyślone, zamarzone albo schowane za czymś, tylko po prostu patrzeć człowiekowi w oczy. My jesteśmy dla nich, to nie robimy dla siebie, marki nie budujemy dla siebie. Dokładnie, takie zdjęcia, jak powiedziałaś, to możemy sobie na prywatnym profilu na Facebooku wstawić. Tak, to później już w jakichś tam karuzelach czy postach, tak to może być, ale zdjęcie profilowe powinno mówić. Czyli zdjęcie, które de facto nasz klient widzi jako to jest pierwszą rzecz. I ono powinno być wszędzie takie samo, tak? Na WhatsAppie, na Instagramie, wszędzie w każdym źródełku powinniśmy być spójni. No i pokazujemy się też tak, jak wyglądamy. Mam czasami taki dysonans, że widzę kogoś online, ma ciemne włosy, ja spotykam, ma blond. Ja mówię, jakbym nie wiedziała, że to ty, to bym nawet nie podeszła. A czyli też zauważyłaś taki trend, że ludzie wstawiają jako zdjęcie profilowe takie albo wygenerowane przez AI, albo mocno poprawione przez AI. Ludzie sobie wywołują teraz te filtry, to wszystko, albo wstawiają siebie, jak byli bardzo młodzi i szczupli, a później no naprawdę nie poznajesz tej osoby. No i tu już takie jest pierwszy taki etap braku zaufania. Dla mnie się taka lampka zapala. Co ta osoba ukrywa? Dlaczego ukrywa? No nie musimy, wyglądać wszyscy rewelacyjnie, ale wyglądamy jak wyglądamy na ten czas. Jeżeli, akurat ja się dużo może nie zmieniam, oprawki zmieniam, tak? Włosy mam cały czas długie. Był czas, że byłam blondynką. Zachciało mi się, nie chciało mi się malować, zafarbowałam te moje siwe włosy blondem. Ale to przede wszystkim były zdjęcia blond. Wszędzie miałam włożone. Zmieniłam na ciemne, wracam wszędzie do ciemnych. To jest ta spójność. A spójność będzie, jak będziemy ze sobą szczerzy. Wracamy do źródełka, znowu do siebie. I chyba kolejna rzecz, której ludziom brakuje, to może nie upór, ale taka konsekwencja w tym, co robią.
No musi być konsekwencja, jeżeli... Nie zmienianie, wszystkiego co tydzień. Tak, bo jeżeli zmieniasz co tydzień, to nie budujesz autentycznej, stabilnej marki. Zobacz, pomyśl sobie na przykład o Nike'u. Nike jak się wybudował. Powiedz mi, z czym ci się kojarzy Nike? Czy czujesz ich ideę cały czas? Używasz ich butów? Jak ich widzisz? Jak oni zbudowali w twoich oczach tą markę? Jakby nie jestem fanem, ale marka jest rozpoznawalna na tyle, że chyba każdy po logotypie od razu powie, że to Nike. Oni mają kampanię i oni od 20 lat oni siedzą w tej jednej. Oni wspierają sportowców, że ty możesz. Ty to możesz. Ty włożysz te buty, oni pokazują cały czas, ty możesz wszystko osiągnąć. Oni mają rolę wspierającą, oni motywują i robią to cały czas. I oni mogą pokazywać ci nowe modele butów, oni mogą mówić o konstrukcji tych butów, pokazują różnych sportowców, ale cały czas idzie ta sama idea i oni tego nie zmieniają. I tu mówimy o autentyczności. Bo gdyby nagle wspierali mi osoby, które nie biegają, palą, siedzą w McDonaldzie, nie wiem, no to tu już byłby rozdźwięk i to już nie ma autentyczności, tak? To już rozbieżność jest. Więc jeżeli robimy coś, dlatego mówię, baza musi być od samego początku. Ty musisz wiedzieć i przy tym pozostać. Ale żeby wiedzieć, to musisz się naprawdę głęboko zastanowić. Bo ty możesz sprzedawać mydełka, ale też możesz wiedzieć, co za tym idzie. No zobacz, ile mamy nawet modelów mydła. Różne, nie? No kojarzysz na pewno DAF. DAF jest też takie bardzo rozpoznawalne i ile lat każdy kupuje chętnie DAF. Ale oni też mają misję, której nie zmieniają. Oni pokazują kobiety i oni pokazują kobietom, bądź sobą. My cię akceptujemy, akceptuj też siebie. Czy masz rude włosy, czy ciemne, czy blond, czy jesteś gruba, czy chuda. Widziałeś tę kampanię, jak tak różne kobiety takie porozbierane były właśnie w różnych rozmiarach? Gdzieś mi się kiedyś na pewno ją widziałeś. Widzisz, ale oni stoją za tym cały czas i wspierają, edukują te kobiety. To się nie zmienia. I to jest właśnie stabilna marka. Ty możesz mieć różne produkty, różne linie. Bo możesz mieć i w Louis Bar wpłynie te mydła i takie, i różne zapachy, ale zostajesz i tak samo jest twoją marką. Zostań po prostu przy tym, ale najpierw się zdecyduj, co to jest. I tej misji się trzymaj. Dużo osób mówi, ale po co mi misja, wizja, strategia, to jakieś takie... Po co mi to? Przecież to jest takie korporacyjne, nie? Z czym ci się kojarzy strategia? Z planem działania. Ale z taką kobyłą, z takim, nie wiem, tak. Trochę statystyk, jakichś takich rzeczy, rozpisywania. No ja właśnie pokazuję, że to nie jest takie ciężkie, to nie musi być takie bezduszne. Tam ma być idea, tam ma być misja, ale taka od ciebie, od środka. Tak, według mnie strategię można nawet jakby jednym zdaniem zapisać. Można, ale to raczej zapiszesz sobie ideę. Taką ważną, jedną myśl złotą, że jak cię obudzę w nocy, to ty masz wiedzieć, co ty robisz, tak? To jest jedna myśl, ale ty masz to konsekwencje zachować i przez cały czas to prowadzić według pewnych... Strategia jest trochę systemem. Za to, że ja nie jestem systemowa i do pudełka mnie nie wsadzisz, tak? O to już rozmawialiśmy, to ja pokazuję, że to potrafi też być elastyczne. Ale jak znasz już troszeczkę zasady, to dopasowuj oczywiście tą komunikację według twoich potrzeb, ale zachowaj pewne ramy, tą autentyczność. To, co żeśmy na początku ustalili, ta idea, za czym idziesz, ma być cały czas wybrzmiewać. Ma być to zawsze widoczne. Tak jak w tym Nike'u. Zawsze motywujesz. Let's do it. Ty to zrobisz. Jak można zachować taką zimną głowę w świecie, w którym dosłownie co sekundę nas coś rozprasza? Chodzi mi, jak można właśnie budować tą swoją markę osobistą konsekwentnie i nie ulegać jakimś takim, pobocznym trendom, pobocznym zachciankom, żeby nam się to gdzieś po drodze nie rozsypało wszystko. Mamy 2 pytania. Albo mamy mieć zimną głowę, kiedy jest tyle bodźców, no to i rozumiem to, że chodzi ci, jak się skupić na tym jednym, jak tu nas wszystko rozprasza, no to myślę, że każdy ma z tym teraz wyzwanie.
I trzeba być bardzo zmobilizowanym, żeby wyłączyć sobie telefon, żeby skupić się na tym, co jest ważne, na tych priorytetach i tak dalej. Więc to jest coś, co myślę, wszyscy się uczymy codziennie. Pokonujemy to. A drugie pytanie, jak zostać przy sobie i prowadzić tę markę według wszystkich tych właśnie, tej autentyczności według siebie, to jeżeli znamy, no to najlepiej sobie przykleić naprawdę na lodówce i patrzeć codziennie na te swoje wartości, na te cele. Naprawdę sobie to czytać do poduszki, żeby nie zapomnieć. By nam nie uciekło. Jeżeli nie chcesz, żeby coś ci uciekło, zaplanuj to, zapisz, patrz na to. Jeżeli czegoś nie zaplanujesz, to też nie zrealizujesz. Bo to będzie w planach. Ja mam też pełno takich planów. Póki nie wpiszę konkretnej daty od tego dnia, to się tego nie zrobi. Tak, zwłaszcza, że my jako ludzie mamy 80 000 myśli dziennie. Bardzo dużo. Myślę, a kobiety chyba jeszcze więcej. Także bardzo łatwo jest nam Bardzo łatwo. przeoczyć coś, zapomnieć. Dlatego potrzebujemy ludzi, którzy nas w tym wspierają, otoczenia, które nas będzie wspierało, tak? Na pewno też my jako mamy, czy też jak masz rodzinę, to musisz tutaj też się zgrać, tak? Z nimi razem, więc pewne ustalenia, no i fokus na to, co chcemy. No to jest cała ta motywacja, za czym idzie. Także no, albo potrzebujesz trenera, który będzie cię motywował, albo sam będziesz tym trenerem. Więc albo będziesz miał przyjaciela, do którego powiedz, słuchaj, jak zadzwonię do ciebie, to mnie tu popchnij, nie? Do działania, bo mi się tak dzisiaj nie chce. To tak, wiesz, ktoś powiedział, że jak pracujesz z pasją i nie czujesz, że pracujesz, to jest idealne dla ciebie. Ale ile razy nam się czegoś i tak nie chce? Ja lubię malować, ale ja czasami jak mam zlecenie i mam usiąść do tego płótna, to no nie idzie. Nie ma flow, nie ma. No i Wena, gdzie się schowałaś? Gdzie ja mam cię szukać? Mam iść do lasu? No i czasami ten las jest bardzo potrzebny, bo idę do tego lasu, pojadę na to morze, na szczęście mam bardzo blisko. I ja się tam, wiesz, dotlenię, przewietrzę i wracam z nowymi pomysłami. Także no... Nie, no to trzeba działać pomimo. Ja na przykład też nie zawsze mi się chce nagrywać podcast, nie zawsze mi się chce te podcasty obrabiać, ale wiemy, że jeżeli wyjdę z tej rutyny, to mi jeszcze ciężej będzie do tego wrócić. To tak samo jak ze sportem, to tak samo jak z dbaniem o jedzenie, swoje właśnie, no wszystko, ze wszystkim, w każdej wszystko dziedzinie. Jest procesem, który nie kończy się po jednym dniu, dlatego też trzeba w sobie właśnie wyrobić taką tą rutynę, tą konsekwencję. Mobilizację i nawet jak coś się wali, nie wiem, nie uda nam się, to po prostu mieć kogoś, zawsze mówię, telefon do przyjaciela, który cię postawi, który cię naprawdę będzie wspierał. Więc cokolwiek robimy, to spędzajmy czas z ludźmi, którzy nas wspierają. Dobrze. Przejdźmy do twojej autorskiej metody. Powiedz troszeczkę więcej. Escape. Podoba ci się nazwa? No, ucieczkowa taka. Ucieczkowa. Właśnie powstała... Nazwa już sama w sobie mówi właśnie ucieknij, wyjdź z tego Mi się kojarzy systemu. Z tym takim klawiszem na klawiaturze. Okej. No, ja ostatnio byłam w escape room z dziećmi, można. ale fajna zabawa. Byłeś kiedyś? Nie. Super zabawa, naprawdę. Zadania były dość trudne, żeśmy 3 minuty przed czasem skończyli. Właśnie escape. Inspiruję i zachęcam do ucieczki w tym, co teraz jest i ci nie służy. Pokazuję tą metodą właśnie, jak zbudować markę poprzez pytania coachingowe i mój mentoring. Każda litera coś oznacza i ona jest i od strony strategicznej, i od strony coachingowej. Więc i też ją zauważ, napisałam przez CK, czyli nie takim angielskim escape i dodałam specjalnie to K, dlatego że ono jest od słowa klient, bo bardzo dużo też pracujemy tam na kliencie. Czyli ja sobie podzieliłam jak gdyby na 3-4 sesje taką pracę z klientem, gdzie ja przeprowadzam go od tego źródła przez ten pień, gałęzie, później na tych gałęziach ja buduję te owoce. A jakie one będą, to zależy oczywiście od osoby, z czym przychodzi.
Każdy jakby chyba przychodzi też z innym problemem, Tak, z inną innym, usługą, każdy z innym plecakiem doświadczeń. Tak, ale to są bardzo oferty raczej, tak? Myślimy o owocach, że to są ich produkty. Więc ja też pomagam napisać dobre te oferty, bo też cała sprzedaż już zależy od oferty, tak? Musimy dobrze pokazać to, co potrafimy dać, tą obietnicę spełnić, ale też trzeba te informacje naprawdę zebrać. A jak wygląda proces wydobywania tego wewnętrznego głosu klienta? No to wracamy, mówię, do źródełka. Wartości archetypu. Czyli pierwszy krok to jest określenie tych wartości, To tak? jest pierwsze. Bo bez tego nie pracuję. Jeżeli ktoś mi na przykład powie, że już ma to zbudowane, to bardzo chętnie chcę poznać, mieć to rozpisane. Teraz na przykład, jeżeli masz pomysł na biznes, chcesz coś zrobić i znalazłeś sobie osobę, która będzie ci prowadziła social media i ona nie ma takich bazowych informacji od ciebie, bo ty nawet nie pomyślałeś, żeby to dać. Ta osoba bardzo zaangażowana, ona tu rolki robi, tam storki, tutaj pisze, tu wszystko. Ale nawet nie zapytała cię, jaka jest twoja strategia, kim jesteś. I nagle ci prowadzi social media. Wiesz, co z tego wychodzi? Katastrofa pewnie. Nie ma całkowicie spójności. I tak mnie boli serduszko czasami właśnie, jak widzę, że ktoś bierze zlecenie, a w ogóle nie wszedł w buty klienta. Nie wie, kim ta osoba jest. Dobrze, no widzisz, nie wiem, sprzedaje, nie wiem, jakieś usługi, mydełka, świeczki, ale naprawdę nie pokazujesz wartości tej osoby. Ale to chyba taki, nie wiem, tak z mojej perspektywy, taki błąd, który chyba wszystkie takie agencje marketingowe popełniają, no bo dla nich się bardziej liczy ilość klientów, a nie wejście w Spodziewam się, buty. że agencja marketingowa ma już tyle osób, że oni już to mają przećwiczone i że zapytają o strategię albo stworzą dla klienta strategię, że bez strategii nie będą pisali filarów treści i budowali social mediów, ani strony internetowej. Liczę, że takie osoby, które się nazywają agencjami, że oni to robią. bo uważam, że agencja jest, niż taki freelancer, to już bardziej już zbudowała jakieś doświadczenie, już ma nie jedną osobę w zespole, więc się na tym znają. Na to bym liczyła. A czy tak jest, no to Nie nam jakby oceniać, tak? każdy musi swoją znaleźć i przetestować, zobaczyć, sprawdzić, jakie mają efekty i czy rzeczywiście to, co obiecują, potrafią zrobić. No, ogólnie praca w social mediach ostatnio uważam, że jest bardzo czasochłonna. Nie przynosi aż takich wielkich rezultatów. Lepiej pracować na swoim terenie. I do tego zawsze zachęcam. Co rozumiesz na swoim terenie? Twoja strona internetowa, twój newsletter. okej. Tam masz bazę swoich klientów. No, wiesz, w tych czasach mogą ci zhakować twojego LinkedIna, Facebook, Instagram. Bardzo łatwo, więc też na przykład przestrzegam klientki i zapraszam do poważnego sprawdzenia swoich haseł. Gdzie co jest, bo ile dziewczyn nie wie, gdzie co mają. A propos newslettera, to uruchomiłem dzisiaj pierwszy mój newsletter wjechał. O, super, gratulacje. A w sumie pewnie nie wiesz, bo ja to Nie chyba wiem. tylko na Facebooku ogłaszałem, na LinkedInie tego nie ogłaszałem, no bo jakby na Facebooku jest największa moja społeczność, tam Okej. najwięcej ludzi jakby jest aktywnych, a LinkedIn to tak bardziej pod wideo Ja cię tam bardziej marketing. widzę, bo trochę więcej chyba tam spędzam, no bo ja marketingowo tylko tam jestem. Na Facebooku to... W każdym Bardzo razie tak, mocno. długo się przed tym broniłem i zrobiłem ostatnio, aczkolwiek tak bardziej metodą prób i błędów, bo nie wiedziałem w ogóle, jak się do tego zabrać. Newslettera? Tak, ale no dzisiaj wyszedł pierwszy i będę co piątek dodawał Masz plan zrobiony. Tak, można tak powiedzieć. Będzie, bo moje podcasty się ukazują w środę, w piątek będzie właśnie newsletter o tym odcinku, który ukazał się w środę. Będzie oczywiście link, powiedzmy parę słów, co jest w tym odcinku, dlaczego warto, jakieś takie 3-4 punkty z tego odcinka. Cytat, może jakieś motto. Okej. No to fajnie. Przygotowałeś do przodu, czy będziesz na bieżąco pracował z newsletterem? Na bieżąco raczej. Chyba wszystko robisz na bieżąco.
Tak troszeczkę bez planu. Wszystko idziesz tak, jak flow leci. Tak. Kiedyś to się poukłada. Całe życie moje tak wygląda. No i to jesteś ty. To jest ty. Może kiedyś się uda to ustabilizować, to ci praniu wyjdzie. Próbowałem robić według planu, według takiej jakiejś strategii, ale ja na tyle często lubię coś pozmieniać, że i tak to później się zmieniał cały plan, strategia i w ogóle do kosza. Gdybyś miał teraz to komuś oddelegować, byłbyś w stanie powiedzieć co i jak? Nie ma szans. No właśnie. Też często mówię, dlaczego warto wiedzieć bazę o sobie bardzo dokładnie, bo jeżeli przyjdzie ci oddelegować pracę nad social mediami, czy nawet takiego newslettera, to ty, tak jak tego czata GPT, to daną osobę musisz nakarmić informacjami. Jak ty ich nie spiszesz, jak ty się nad nimi nie pokłonisz, to co tam przekażesz? Dostaniesz później, ktoś będzie po prostu rzeźbił, tak, widzi ciebie, a ty chcesz nie, żeby nie widział ciebie, tylko usłyszał ciebie, a to, co usłysza, masz mieć spisane. Dlatego zawsze mówię, spiszmy naprawdę procesy, jakie są wokół nas, kim jesteśmy. No to jest na pewno rzecz, która będę musiał zrobić, gdy będę chciał... Teraz możesz tego nie potrzebować i możesz płynąć bez tego. Ale zawsze powtarzam, kiedyś do tego trzeba będzie wrócić. Spotkałam też firmę 10 lat na rynku. Nigdy nie miała spisanych tych rzeczy. 10 lat działają i jest chaos. Naprawdę, w środku wszędzie. A to jest już duża firma się robi. Troszeczkę już późno, ale muszą do tego wrócić. W pewnym momencie musisz wrócić do źródła. No nie przejdziesz bez tego. No nie ma ucieczki. Escape cię ratuje. Tak właśnie jak mówisz, że z tymi social mediami, to będzie chyba w ogóle pierwsze, co zlecę komuś. Na pewno, bo to szkoda czasu. To na pewno będę musiał coś takiego zrobić, żeby wytłumaczyć co, jak, gdzie, a nie liczyć na to, że ta osoba się domyśli wszystkiego. No, i żeby umiała zachować tą spójność, no i dopasować się, tak? Więc naprawdę czeka cię escape. Nacisnę ten przycisk. Proszę mi tu pokazać, co mam wypisać. Powiedz mi, pracujesz częściej z kobietami czy z mężczyznami? Z kobietami. Wybrałam sobie celowo kobiety. I z czym te kobiety najczęściej mają problem? Co je blokuje, co je ogranicza? Gdzie najczęściej popełniają błędy? One nie ograniczają się w niczym. One po prostu działają jak mogą najlepiej i są w różnym miejscu. Niektóre dopiero zaczynają, niektóre już kilka lat działają, ale potrzebują wrócić do źródła. Potrzebują osoby, która im to pokaże. Chcą zrobić tak nie tyle, co może profesjonalnie, bo ja mówię, nic nie jest perfekcyjne, ale że chcą po prostu wiedzieć, co i jak robić. Chcą tą efektywność znaleźć, tą spójność. Aż mnie chrypka wzięła. Także one nie mają jakichś takich, wiesz, jak zaczynamy współpracę, no to są rzeczy do zmiany przede wszystkim wszystkie. Bo to, co do tej pory robiły, albo już nie działa, czasami właśnie trzeba się dopasować. Już coś robimy i widzimy, że to nie funkcjonuje, tak? Masz na przykład 1000 wyświetleń na TikToku, ale to jednak nic ci nie przynosi. Teraz co zrobić, żeby ten klient przyszedł? Jaką tą komunikację zmienić? No i się przyglądamy. No i wychodzi, że to nie nasze. Okay. No i zmieniamy i dopasowujemy. Spisujemy od nowa. No tak, po prostu to, co robią, to one są odważne. One już działają albo chcą działać. Po prostu jeszcze nie wiedzą albo jak zacząć, żeby było ok, bo niektóre są tak perfekcyjne, że nie wyjdą z ukrycia, jak nie będą miały poukładane. Są też takie, że mówię, najfajniej lubię pracować z dziewczynami, które już działają. Bo możemy poprawić to, co już nie działa. Bo już mamy bagaż doświadczenia. To nie działa, to nie działa, to nie jest ładne, zmieniajmy to. I to nie jest coś złego, że to było, że to robiły. To jest okej, ale to już mamy jakieś wyjście. A co w momencie, jak na przykład zbudowaliśmy jakąś większą firmę i dochodzimy do wniosku, że kurczę, to w ogóle nic w tym całkowicie nie jest zmiana. Mojego. Wiesz, są rebrandingi dużych firm, ale wiesz, przeważnie jak już duża firma jest, no to są jakieś minimalistyczne zmiany.
Albo właśnie takie doszlifowanie jest, albo na przykład jeżeli jest zmiana prezesa, ja mówię, wszystko zaczyna się od głowy, nie? Ryba też się psuje od głowy. Jak tam nie ma poukładane, to idzie to wszystko w dół. To się czuje w korporacjach, prawda? Wchodzisz do firmy i od samego dołu są oni wszyscy zgorzkniali, no bo góra jest taka, nie? Zresztą pracujesz też w takiej firmie i tak sobie możesz naprawdę popatrzeć, co się działo parę lat temu, a co teraz jest. Chaos. Zmieniają się, bo się zmieniają ludzie. A niestety wszystko płynie w energii. Więc duże firmy na pewno, jak już urosły i dobrze działają, a chcą zmian albo coś się wydarzyło, to będą minimalistyczne, bo gdzieś ta główna idea zostaje. Tak jest po prostu, wiesz, każdemu się należy rebranding. Lekkie podkręcenie kolorów, kształtów, może z kwadratowych na bardziej okrągłe. Takie minimalne rzeczy, ale robią robotę. Dają inną energię. Czyli chociażby małe, delikatne zmiany już potrafią dużo wnieść. Tak, małe akcenty już mogą na pewno zmienić kolor. Pamiętaj też, że z komunikacją, tak? Każdy kolor ma swoją energię i o czymś innym mówi. Inaczej układamy na przykład do archetypu bohatera, takiego właśnie, który walczy, no to będą takie czerwone kolory, bardzo ogniste, tak? A inaczej będą opiekunki. Każdy ma swój kolor, swoją barwę i intencję za tym, jaka idzie. Tak samo ty, jeżeli układasz swoją markę, twoje kolory też są ogniste, tak? Masz też tam ogień. Masz ten pomarańcz. Zawsze lubiłem pomarańcz, bo jeszcze jak robiłem zdjęcia, to miałem logo, ci pokażę. Kropeczką tam masz to też takie, tak? Jak robiłem zdjęcia, to miałem takie logo. Pomarańczowe. Taki fajny, ceglasty kolor, fajny. Oscar. Więc to zawsze było moje logo. Ale zobacz, art miałeś już artysta. Ty jesteś artysta. No to jesteśmy w tej samej energii, dlatego też się dobrze rozumiemy. Bo to jest całkiem inna perspektywa patrzenia, tak? Patrzymy szerzej i widzimy więcej. Ja też jak zaczęłam malować, to nie zapomnę, jak zaczęłam odkrywać jeszcze więcej barw. Zawsze miałam tą wrażliwość. Ale naprawdę, jak wzięłam te pędzle i zaczęłam sama kolory tworzyć, mieszać, mówię, Jezusiu, ile jest możliwości. I to samo jest w marce. Każdą markę można wymalować na inny kolor. I choćbyśmy mieli wszyscy niebieski w marce, to ten niebieski możesz mieć tyle odcieni i każda będzie prezentowała coś innego. To prawda. Dlatego możemy naprawdę się wyróżnić. Każdy coach, każdy fotograf może być kimś innym, wyjątkowym. Nie ma tych samych linii papilarnych. Czy tobie zdarza się czasami jeszcze gdzieś tą swoją autentyczność, tą swoją drogę na chwilę zgubić? Nie. Ja już się tak przemablogowałam, tyle się, że ja już na pewno nie zejdę z tego. Jedynie było dla mnie na pewno takim wyzwaniem, jak to połączyć. Z jednej strony jestem osobą, która, strategia, to tak wiesz, strategia to może takie duże słowo, takie planowanie, nie? No to potrzebne jest takie poukładanie czegoś, bo te osoby tak oczekują, no poukładajmy to. A tu z drugiej strony artysta, ale po prostu albo zakładam chustkę na głowę i biorę pędzel, albo biorę po prostu marynarkę, chociaż nie zawsze chodzę w marynarkach, i pióro i piszę. Więc mam po prostu te dwa światy i ja je gdzieś tam łączę. I tak samo w socialach, bo mam przecież artystyczne, inne kolory, inne barwy. Tam jestem bardzo w kolorowych kolorach, bo ja ogólnie malarstwo kolorowe uprawiam. Nie lubię czarno-białego. Ani boho, które jest takie popularne, takie rzeczy. Nie, no i ja cały czas kolory. U mnie wszystko kolorowe wisi. Mój dom jest bardzo kolorowy. Między zabawkami jeszcze. Wkomponują się dobrze. Komponują się w tle. Dobrze. Myślę, że przejdziemy sobie już teraz do ostatniej części. Ja w ogóle zawsze sobie dzielę podcast na 4 części, na 4 akty. Pierwszy to jest takie poznanie, ja to w ogóle tak nazywam. Podmalunek. Pierwszy to jest setup, początek i droga. Drugi to jest tension, czyli w tym przypadku to był marketing i największe plusy, minusy, zalety i tak dalej. Trzeci to jest turning point, czyli jakieś takie wyzwania, które ty spotkałaś na drodze albo które spotykają twoich klientów. No i czwarty to jest
resolution, czyli troszkę jakiś porad dla widzów, jak sami oni mogą tą markę, powiedzmy, prowadzić z głową, na ile się Na ile da. to jest możliwe. Wiesz co, w tym momencie, jeżeli takie pytanie zadajesz jako pierwsze, no to bym powiedziała, obserwujcie, naprawdę dużo osób prowadzi YouTube kanał i naprawdę tyle wiedzy jest, sam zresztą wiesz, że można się dużo nauczyć i poobserwować i popatrzeć, co służy mi. Ale to jest czas spędzony na wyszukiwaniu na pewno tych osób. Musi ci zaklikać. Musisz sprawdzić tą wiedzę, czy ci to rzeczywiście odpowiada, ale jest naprawdę tyle wiedzy, że wystarczy na kanał YouTube, może też na Instagramie. Dziewczyny też świetnie sobie tam pokazują. Ja nie prowadzę Instagrama marketingowego. Ja mam, ale jakby nigdy z Instagramem nie było mi po drodze. Nigdy No właśnie, bo każdy musi znaleźć swój kanał. Każdy musi znaleźć swój kanał i mówię, nie trzeba być wszędzie. Bo nie masz na to czasu. Ja ogólnie lubię, bo lubię oglądać sztukę tam, tak? Tam mam obraz. Instagram jest od obrazu. Facebook jest budowania relacji. A przynajmniej był po to stworzony. Przynajmniej była taka idea. Teraz to oczywiście też jest film, bo zrobił się taki ala TikTok, tak? Także na LinkedIn mamy całkowicie też z innej perspektywy, bardziej biznesowo, bardziej profesjonalnie, tak? Także no, każdy musi znaleźć swoją grupę docelową i tam po prostu przebywać. To, co ja mogę od ciebie dodać, to żeby starać się trzymać jednego źródła. Jeżeli już na przykład kogoś śledzimy na YouTubie, to żeby to były 1-2 osoby, a nie 40. Nie da rady się 40 obejrzeć. Bo może jakby ktoś dał, no to, ale to jak zaczniemy skupiać się na wielu źródłach, to znowu wpadniemy w ten mętlik. Za dużo po prostu informacji będziemy mieli. Ten powie to, ten powie tamto i w końcu znowu wylądujemy w punkcie, gdzie nie będziemy nic wiedzieli i nie ruszymy do przodu. Tak, i trendy też się zmieniają, tak? Trendy się zmieniają. No też naprawdę to wszystko zależy od tego, z czym dana osoba idzie. Czy buduje markę osobistą, personalną, pracując ze swoją twarzą, swoim nazwiskiem, czy buduje jakieś, nie wiem, właśnie produkty tworzy i sprzedaje po prostu, albo może jest firmą też usługową i robi jeszcze na zewnątrz jakieś rzeczy i nie musi mieć też swojego nazwiska. Więc to są jak gdyby też różne strefy i tutaj trzeba znaleźć osobę, która w danej dziedzinie najlepiej się zna. Okej. Logiczne. Tak myślę. No tak, jakbyś malarza zapraszał, no to chcę, żeby umiał pomalować ci ściany, prawda? A właśnie, czy to, w jaki sposób malujesz, przekłada się na to, w jaki sposób pracujesz z ludźmi? No tak. Chodzi mi o proces. Proces jest ten sam. Bierzesz płótno, przychodzi do ciebie osoba i o niej nie wiesz nic. Jest jak białe, puste płótno. Nakładamy gesso. Jest pierwsze gesso, druga warstwa, trzecia, maluję kilka warstw gesso. Co to jest gesso? Gesso to jest podkład? Taki podkład. Jest białe gesso i czarne gesso. Więc można zobaczyć taką osobę z jasnej strony i z ciemnej strony. Patrzymy na to, co jest widoczne już teraz i cienie, czyli to, czego nie wie, boi się albo nie chce zobaczyć. Więc to jest ta pierwsza warstwa. Także możemy analogicznie, tak jak z malunkiem iść. Następnie bierzemy już sobie szkic robimy, jakiś zarys. Pierwsze rzeczy wychodzą, jakiś tam szkic malujemy. Mamy pierwsze rzeczy w tej osobie. Później już są paleta barw. Są 3 podstawowe i albo mieszamy z nich, albo dodajemy jakieś dodatkowe. Tworzysz obraz marki. Ile szczegółów będzie, zależy od osoby. Jak bardzo się otworzy, ile ci opowie. Ile wyciągniesz. Słowa mają moc i za każde słowo można namalować. Ja zawsze tak lubiłam, też na studiach. Wszystkie słowa rysowałam. Wtedy potrafiłam tak się szybko nauczyć. Właśnie zastanawiam, jak można jakieś niektóre słowa narysować. No, widzisz, to jest ta kreatywność. Wszystko można narysować. Wszystko można. Objąć obrazem, emocją, kolorem. To jest taka fajna, inna praca. Kreatywna. Bardzo kreatywna, ale też taka praca też trochę właśnie wydobywająca z podświadomości. Dużo rzeczy mamy ukrytych. No i ja po prostu lubię to powyciągać.
Jak mi kiedyś klientka powiedziała, że po sesji czuła się, i też to właśnie pisałam o tym, jakbym wyciągała z niej kolorowe nitki. Ona odkryła się i utkane miała nowe ubranko dzięki temu, co odkryła. Czyli tą swoją markę. Nie było to, wiesz, sztuczne. To było jej. A jak by wyglądał obraz twojej marki na przykład? Mojej marki. Co by na nim było? Ojej. W jakich kolorach? O. No, na pewno byłoby bardzo kolorowo. Tam wszystkie moje obrazy by kolorowe były. Na mojej marce pojawiłyby się na pewno wszystkie żywioły. Pojawiłyby się góry i pojawiłaby się wyspa z tymi górami oraz morze. Na tej wyspie byłby piękny, rozłożysty dom z wielkimi oknami. Wielkie pomieszczenie, a w nim sztalugi, płótna i farby. Z drugiej strony olbrzymie biurko, gdzie stoi mój MacBook. I z jednej strony tańczę z farbami, maluję obraz, a za chwilę wracam do pióra i piszę strategię. Po czym znowu wracam i domalowuję następne punkty na obrazie. I tak tańczę na tej wyspie, wpatrując się w zachód słońca, delektując się każdym kolorem, które ma niebo. Także ten obraz byłby pewnie filmem, bo nie dałoby się ująć, bo byłoby tak bardzo kolorowo i tyle by się działo. Jak ci się podoba? Widzisz to? Brzmi tak. Zobaczyłem, ja nie mam... Masz wyobraźnię? Mam. Niektórzy mówią, że właśnie nie mają wyobraźni, że nic nie widzą, ale to też bardziej, żeby poczuć czasami, nie? Tak. Też zdarza mi się, że ktoś nie czuje, nie widzi, ale zawsze coś można wyciągnąć. Nie ma tak, że się nic... Mamy swoje zmysły i naprawdę możemy... Któryś jest bardziej rozwinięty, no i na nim bardziej bazować, ale możemy też pracować nad innymi, które trzeba... No, na wszystko można sobie wypracować. Jesteśmy neuroplastyczni, wszystko możemy. Nie mamy ograniczeń. Ograniczenia są tylko w naszej głowie. Taki jakiś czas temu słyszałem taki fajny test. Wyobraź sobie twoje drzwi wejściowe do twojego domu. Po której stronie masz klamkę na przykład? Okej, a jak masz obrotowe? No dobrze. Do domu to nie ma. No wiesz, ja sobie mogłam wyobrazić to domu w To do wyspie. centrum handlowego. No, to taki test właśnie na wyobraźnię. Okej. I to pomaga, żeby skupić to można się? sobie tam co innego wymyślić. To akurat nie muszą być drzwi, ale po prostu coś znanego, nie? Okej. Czy możesz sobie wyobrazić? No tak, fajne. Przeważnie się udaje. No chyba każdy Bo potrafi sobie coś takiego bo widzi wyobrazić. swoje drzwi, tak? No właśnie. Ja już poleciałam, widziałam inne, nie? Ale u mnie to jest ta kreatywna. Ja sobie już od razu mogę wszędzie być, gdzie chcę. Dzięki temu. Co tobie najbardziej nie pasuje w dzisiejszym świecie marketingu na przykład? Czy jest coś takiego? Wydaje mi się, że nie pasuje mi to, że oni kastrują ten marketing. Używają słów, które są w ogóle... nie mają tego znaczenia, co powinny mieć. Masz jakiś przykład? Pisałam ostatnio o tym, czy jeszcze ten post dopiero wyjdzie. To jest takie wyolbrzymione, tego, czego nie ma właśnie, tego takie wydmuchane to są te rzeczy i to mnie po prostu najbardziej frustruje, bo ludzie w to albo idą, wierzą, a to im w ogóle nie służy. A czemu tak się w ogóle dzieje? Przez sztuczną inteligencję tak może być? Może być to, albo ktoś sobie po prostu, jakieś trendy chce nakręcać, ale wydaje mi się na pewno, że to dużo jest przez sztuczną inteligencję. Ale pamiętaj, że to robią ludzie, więc to nie ma co na nich zganiać. Bo ja naprawdę ją lubię i uważam, że powinniśmy się naprawdę jej uczyć, bo to jak komórki przyszły i zostały z nami, to będzie też nieodłączna rzecz. Nie wiem, czy widziałeś, już są takie trendowe filmiki, że wchodzi chłopak do sklepu i mówi dzień dobry. Pan odpowiada dzień dobry, a ten sięga po telefon. Odpowiedział dzień dobry, co mam mu odpowiedzieć? Zapytaj go o to. Dobra, jak się masz?
Zapytał mnie, jak się mam, co mam powiedzieć. Powiedz, że dobrze. No i tak kontynuacja, także że niby nie będziemy umieli sami myśleć. Ale trochę w tym prawdy jest. Troszkę się tak zadziewa, ale to myślę, że to jest takie wow, na raz, a później już ludzie oswoją i wrócą. To tak, nosimy komórki, a też już świadomie zostawiamy komórki, tak? Nie nosimy jej, żeby nie być tym więziem. To tak samo jak 25 lat temu, wiesz, jak wchodził internet, to ludzie się bali, że tutaj internet wejdzie, to oni stracą pracę i w ogóle katastrofa będzie. Tak, no wiesz, nie będzie katastrofy, bo nowe zawody się tworzą. Niektóre już są rzeczywiście niepotrzebne. Trzeba być po prostu, myślę, flexible i się dostosować do czasów i do rynku. Tak, nowe zawody. My jeszcze nie wiemy, co będzie za 10-20 lat. Jeszcze tych zawodów nie znamy. Zobacz, wirtualna asystentka. Przecież to też przyszło niedawno. To jest nowy zawód. Także ty niedługo też będziesz musiał takiej właśnie poszukać wirtualnej asystentki, która ci poprowadzi newsletter i media, żebyś mógł sobie spokojnie tylko nagrywać. Mam koleżankę w pracy, która właśnie zrobiła kurs z bycia wirtualną asystentką. No widzisz? Daleko szukać masz od razu. Tylko trzeba jeszcze sprawdzić, czy będzie właśnie ten klik. I współpraca z osobami z zewnątrz też powinna opierać się na pewnych naszej strategii, w jaki sposób podejmujemy decyzje. To też przepływa przez nasze wartości. Czy ta osoba się nadaje, czy nie. Bo jeżeli ona nie będzie, na przykład naszą wartością jest uczciwość i szczerość, tak? Chcesz być transparentny z kimś, a ta osoba będzie ci ukrywała rzeczy, no to w pewnym momencie wam się rozjedzie komunikacja i nie będzie fajnie, więc bardzo szybko możesz zdecydować, słuchaj, no tu i tu jest tak, albo wyczuwam, albo gdzieś w komunikacji mailowej te rzeczy wyjdą i jest szybka decyzja. Także znajomość tej decyzji, tych wartości jest też właśnie w ujęciu podejmowania decyzji, z kim współpracujemy. Bo samemu się marki później już nie buduje, bo jest za dużo. Musimy znaleźć godną osobę taką zaufaną. Tak samo jest z klientami. Nie będziesz wszystkich brał. Niektórymi osobami ci nie zaklika i nie będziesz się tu męczył. Rozmowa też może być w pewnym momencie, wydaje mi się, nie interesować ciebie albo w ogóle nie być w twoim stylu. Dokładnie. To tak samo jak... Miałeś taką sytuację? Oczywiście. Że nie szła rozmowa. Przecież a z niektórymi byś mógł do wieczora siedzieć. Ale to jest to samo, co mówiłaś wcześniej, że czasami już zobaczymy kogoś i wiemy, że z tą osobą... Tak. Jest vibe, nie? Tak. Jest to flow ale to się zgrywa, jak się głębiej zbada na wspólnych wartościach. Mhm. A u ciebie jak to wygląda z tą współpracą z ludźmi? Czy nie wiem, masz jakąś selekcję, prowadzisz jakieś takie... Tak, zanim kogokolwiek zatrudnię do czegokolwiek, to ja naprawdę przeprowadzam kilkanaście czasami rozmów. Czy są jakieś takie punkty wspólne, których szukasz w ludziach? Na pewno są, w zależności do czego szukamy, tak? Jeżeli też mówię, że delegować chcę jakieś moje rzeczy, zadania, to musi spełnić pewne warunki, musi mieć jakieś kompetencje, które mi są potrzebne, więc każdy będzie miał swoją listę na pewno pytań do danego zadania. Ale też sposób komunikacji. Ja bardzo lubię komunikację i to jest dla mnie najważniejsza rozmowa. Jak ktoś na przykład nie lubi rozmawiać przez telefon, no to mi już trochę odpada, bo ja wolę głosówkę niż pisanie, bo nie mam czasu na pisanie. Chociaż też możesz teraz nagrywać i on pisze za ciebie, to też jest, to już też ogarnęłam. Więc jak ktoś nie lubi pisać, a ja nie mam czasu, to nagrywam wiadomość i ona jest napisana, ale czasami trzeba i tak ją poprawić. Więc to też jest trochę robota. Więc jeżeli ktoś na przykład nie jest taki, że będzie nieśmiały, będzie cichutki, ja potrzebuję na pewno takiej energii jak ja, tak? Otwartej, rozmownej, mówiącą tu i teraz, co jest nie tak. Od razu rozwiązywanie problemów. W taki sposób chcę działać z takimi ludźmi. Ale też, żeby nie był taki krzytacz albo obrażalski. A czy klienci ci się właśnie tacy przytrafiają, czy różni? Nie. Jeżeli też na pierwszym spotkaniu widzę, że nic z tego nie będzie, to mówię, że nie będzie. Nie. I też odradzam moim klientom, nie musicie ze wszystkimi pracować, choćbyście nawet potrzebowali pieniędzy, to czasami szybka taka weryfikacja uratuje ci zdrowie.
bo później ile stresu cię kosztuje zobowiązanie się i dokończenie projektu dla tej osoby, ona będzie tak ci wierciła w gły, taka wymagająca, albo ci będzie zmieniała zdanie, to z tego nic nie wyjdzie. Z tego umowy, ale też ta pierwsza rozmowa, ta pierwsza selekcja, żeby ona była, bo to jest tak istotne. Bo pracujemy, wykonujemy ileś tam godzin na tej osoby i to musi być z przyjemnością zrobione. Ja nie chcę, żeby ktoś się męczył. Także jak ktoś już się męczy, to po prostu uczciwie powiedzieć, słuchaj, ja już wypalony jestem w tym temacie, nie chcę już dużo tego robić, poszukaj kogoś innego. Dziękuję, kończymy. Dziękuję, kończymy. Zrobiłem ile mogłem, tak. No tak, to też się tak zdarza, że nawet w trakcie coś jednak po czasie się już męczymy. No myślę, wydaje, że wirtualne asystentki też się po pewnym czasie wypalają, robiąc w kółko dla kogoś to samo. No i to jest uczciwe i to uważam powiedzieć, słuchaj, potrzebuję nowego wyzwania, bo potrzebuję tej mobilizacji, żeby działać, nie? Ty masz akurat to, że też za każdym razem masz inną osobę, to też cię fajnie mobilizuje, to będzie inny powiew, nowa energia. Tak, bo ja zauważyłem, że ja lubię, tak ci wcześniej wspominałem i lubię sobie oświetlenie zmienić, lubię jakąś tam lampę przestawić, inne światełko dodać. Ja lubię zmiany, ale wszystko, żeby miało wspólny fundament. No i tutaj tym wspólnym fundamentem jest w ogóle ten podcast, a ludzie się zmieniają, więc to też mi pasuje. Tak. Bo jakbym miał cały czas prowadzić rozmowę z jedną osobą, no to... Jakbyś miał jakiś kanał konkretnie właśnie, że masz cały czas jednego gościa, nie? To jednak wypaliłoby się. To byś się wypalił. To by nie było dla mnie. Tak, ja nie potrafię malować cały czas takiego samego obrazu. I naprawdę z bólami czasami robię pewne projekty, powielam, bo to nie jest moje. Nie lubię powielać rzeczy. Każda rzecz jest inna. I cały czas szukam nowej inspiracji, nowej rzeczy. Już namalowałam może w takiej barwach, teraz w takich, teraz zrobię coś innego. No, inny krajobraz. Zawsze coś nowego. Nie potrafię robić tak samo, chociaż ludzie by chcieli mieć to podobne, tak? A zrób mi tam. No ale ja nie powielę go. Mogę próbować, ale to już jest takie... A to i tak chyba by nie wyszło tak w 100%. Nie, no czyli niektóre tak, możesz zrobić, ale zawsze będzie jakaś różnica. To nie ma tak, nie. Także to jest też fajne, że jeżeli właśnie szukasz oryginalnej rzeczy, oryginalnej rękodzieła oryginalnego, to jest to zawsze wykonane ręcznie i nigdy nie będzie to takie samo. Także ja na przykład jak maluję podstawki, podkubki, no to nigdy nie maluję takich serii, że masz 6 takich samych. Zawsze mówię, nawet polecam, zrób sobie sezonem. No, będziesz zimą sobie wyciągał taki, nie wiem, jesienią taki, za każdym razem coś innego. Niektórzy właśnie mają takie różne sezonowe. U mnie miałam serię zimowych, ale to i tak każda była inna. Powielałam. Te zimowe akurat były fajne, bo brakuje nam tu zimy. To malowanie zimy pomaga mi wczuć się, znowu poczuć ten śnieg, którego mi tak brakuje. No tutaj śnieg to ja ostatnio widziałem chyba ze 4 lata temu. Nie no, dzieci moje tak samo mało, co w tamtym roku pojechaliśmy na święta do Polski. Myślałam, że zobaczą śnieg, a żeśmy wyjechali, to przyszedł, nie? Także żeśmy się zaraz tu nie zgrali w terminach. No niestety. Teraz to częściej śnieg jest w styczniu, w lutym niż w grudniu. Właśnie idzie tak troszeczkę późniejszą. Te Przesunęło nam się. poprzesuwały. No. Może Ale być. nie jesteśmy tutaj, żeby o pogodzie. No nie mamy. Dobrze, myślę tak powolutku zbliżając się do końca. Ostatnie pytanko. Mhm. Ostatnie pytanko. No to może nie jest pytanko. Z czym chciałabyś widzów, słuchaczy zostawić? Jakąś poradę, jakiś tip, jakaś odezwa do narodu? O Jezu, tak szeroko. Kochani słuchacze. Szeroko. Wydaje mi się, że chciałabym zostawić ich z tą główną moją myślą, żeby wrócić do siebie. Odnajdź siebie. Poznaj siebie, kim jesteś, jakie masz talenty i na tym buduj swoją markę. Mhm. Jest taki cytat Karola Junga. Kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Także zajrzyjmy do wewnątrz naszego środeczka. Wróćmy do tego wewnętrznego dziecka naszego i na tym budujmy naszą rzeczywistość i markę, a nie na zewnątrz. Nie kierujmy się trendami, tym, co ktoś mówi, bo to nie jest nasze.
Wróćmy do siebie. Zatrzymać się i zweryfikować, czy to, co robimy, naprawdę jest nasze. Tak. Poczuć to wszystkimi zmysłami. A jak nie umiemy sami, no to poszukajmy kogo, kto ci w tym pomoże. Bardzo Ci dziękuję za przyjazd. Również dziękuję za zaproszenie. My jeszcze idziemy teraz sesję zdjęciową jeszcze zrobić, będziemy, także jeszcze poznam kolejny twój talent, taki uśpiony, trochę ukryty, ale wyciągniemy. a raczej przykryty podcastami. No tak, mam talent do wyciągania tych talentów, pokażmy światu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w ogóle. Na pewno Także, będzie dobrze. to Pogoda będzie- jest. No, dzisiaj ładna, słoneczna. Tak powiedziałam. Zamawiam, umiem wyczarować pogodę. Udało się. Dotrzymałeś słowa. Widzom, słuchaczom bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Jakbyście potrzebowali kontaktu do Anny, to oczywiście link w opisie. I cóż, z wami się widzę w kolejnym podcaście, a tobie jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. Idziemy w plener. Idziemy w plener, łapać słońce. Tak jest.